Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. W poprzednich filmach dotyczących farb Vallejo do serii R jednak parę osób miało problemy. Wielu rozwiązało swoje problemy, ale niektórzy, nie wiem czy sprawdzili, czy nie sprawdzili, mówią, że niestety mają problemy. Moi mili, ja używam kompresora z dodatkową butlą, tą wyrównującą ciśnienie. Jeżeli chodzi o ustawienie ciśnienia, to aktualnie na moim kompresorze wskazówka pokazuje 1 bar. Dosłownie 1 bar. Czyli to się równa 15 PSI. Producent farb Vallejo, bez względu na to, czy to są, na przykład jeżeli chodzi, skupiamy się na R-ach. Producent farb Vallejo, model R, sugeruje nam mniej więcej ustawienia 15-25 PSI i w swoim manualu mówi, że można malować aerografem, bezpośrednio wlewając bez żadnych proporcji. Po dobrym wymieszaniu farby można malować bezpośrednio wlewając farbę do aerografu, malować. I powiem Wam jedną rzecz, to jest prawda. Wszystko zależy od efektu, jaki chcemy uzyskać na malowanym modelu. Producent również pokazuje nam i udostępnia specjalne płyny do farb, jakim jest Airbrush Thinner, czyli rozcieńczalnik, który jest pod numerem 161, jak i również Airbrush Flow Improver 71562, czyli po prostu kolejny produkt. I to jest, posłuchajcie, tak zwany opóźniacz. Czyli jeżeli malujemy duży model z dużą ilością farby, czyli mamy jeszcze tutaj większy nawet pojemnik, nawet tak jak tutaj jest, tak, tu jest jeszcze większy niż tu, w tych aerografach, no to sugeruje nam użycie opóźniacza. Ja owszem stosuję, słyszałem też, że niektórzy modelarze mieszają te dwa płyny ze sobą, dając proporcję 2 części na 1 część Flow Improvera, czyli 2 części Thinnera mieszają z 2 częściami Flow Improvera, czyli opóźniacza, czyli 2:1. Możecie używać po prostu kropel, możecie używać innych na przykład, ale też proponuję na przykład użyć strzykawki. Po prostu ta akurat jest dobra, bo jak mamy napełnić taką powiedzmy butelkę lub taką płynem właśnie wymieszanym, no to warto już tutaj strzykawki użyć. Inaczej, strzykawki, która Wam po prostu jak odkręcimy, to tutaj wejdzie. W ten sposób. Ja jeszcze takiej metody nie stosowałem. Stosowałem albo rozcieńczalnika, albo stosowałem Flow Improvera, co pokazywałem już na innych filmach. Dzisiaj chcę Wam krok po kroku pokazać, że można w różny sposób używać farb w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać. Czy to ma być bardzo ładnie pomalowany, pokryty model farbą, żeby nie było żadnych tam prześwitów, powiedzmy, żeby nie była to farba transparentna. Pokażę Wam również malowanie farbą rozcieńczoną, tak żeby przede wszystkim aerograf na tym ciśnieniu, aerograf z dyszą, bo będę pokazywał aerograf, o Jezu, to jest FA 180X, o tak, 180X, to jest aerograf i jest to aerograf tani produkcji chińskiej dla polskiej firmy Fine Art.
Nie jest to jakiś strasznie wyfirmowany, rozpromowany, wysokiej klasy, powiedzmy, aerograf. Nie, bo nie każdego stać po prostu na zakup aerografu, których ceny zaczynają się na przykład od 600 zł, kończąc na 2500, tak? Mówimy tutaj o modelarzach domowych, między innymi takich jak ja, którzy sklejają sobie modele, ale chcą też, powiedzmy, kupić sobie, bo możliwe, że z czasem kupicie, tak? To nie jest powiedziane, że nie kupicie sobie aerografu, powiedzmy, za 600 zł, za 800 zł. Wszystko jest w miarę potrzeb. Ja na chwilę obecną używam aerografów wyprodukowanych w Chinach dla polskiej firmy Fine Art. Koniec, po prostu. I chcę Wam pokazać, że tymi aerografami, których cena jest mniej więcej od 130 do 200 zł, można malować. I są to, już mówię o takich zestawach, gdzie są dodatkowe, zresztą macie unboxingi pokazane, gdzie te aerografy mają również dodatkowe dysze, dodatkowe osłony do dyszy, jak i dodatkowe oczywiście igły do malowania, czyli macie wtedy na przykład tam pokazaną dyszę 0,2, 0,3, 0,5. Jeżeli chcecie detale, bardzo cienką linię uzyskać, no to 0,2, jeżeli chcecie troszeczkę większe, to 0,5. Jeżeli coś malujecie dużego, tak, to warto mieć też aerograf z taką 0,5, żeby po prostu na przykład jak malujecie jakiś bombowiec, żeby w miarę możliwości szybko pomalować ten bombowiec, a nie chetać się, powiedzmy, 0,2. Wracam do, posłuchajcie teraz tematu filmu. Mam to nieśmiertelne swoje skrzydło. Z jednej strony jest pomalowane farbą podkładową, Vallejo oczywiście, koloru czarnego, z drugiej jest pomalowane, o na przykład tu. Tu mamy Surface, Primer i jest to farba podkładowa koloru szarego. I posłuchajcie, tym podkładem można spokojnie na tych ustawieniach, które Wam podałem, tutaj aerografem z dyszą 0,2 wlewać bezpośrednio do po prostu zbiorniczka. Czyli ja sobie wezmę po prostu zbiorniczek. Mam tutaj po prostu przygotowany podkład, który mam kulki. Kulki możecie kupić oczywiście w moim sklepie. Są to 0,6 kulki, nierdzewiejące, które są idealne do, posłuchajcie, wymieszania farby. Ja na przykład wkładam w zależności od rodzaju farby, czy to jest do aerografu, czy to jest farba do pędzelka, jedną, dwie, a czasami trzy, no chcę, tak jak chcę mieć szybko, powiedzmy, pomalowany, wymieszaną farbę. Biorę sobie Surface i jedziemy teraz po prostu samym Surface'em malujemy. Lało mi się około 6 kropel, bo po prostu teraz nie dajemy żadnej proporcji. Biorę, posłuchajcie sobie, czarną kartkę, gładką. Tu wypsikuję sobie po prostu. Bardzo proszę. I tu na przykład, w zależności jaki chcę efekt uzyskać, czy chcę mieć zabawę i delikatnie, powiedzmy sobie, podkładować, żeby za bardzo nie zalać modelu, tak, tego detalu na modelu, to mogę sobie tak, mogę sobie blisko malować, ale wtedy, posłuchajcie, dzieje się coś takiego. No to nie jest wskazane, więc sobie po prostu biorę 0,2, jadę tutaj na tych ustawieniach po danej powierzchni. Oczywiście gdybym miał teraz tutaj dyszę 0,5, byłoby to dużo szybciej. Ale podkładujemy sobie model, proszę bardzo, mamy zabawę, malujemy sobie. W tej chwili będzie rozpryskiwał, ta farba będzie taka rozpryskana, znaczy, ale nie to, że ona będzie, powiedzmy, widoczna na powierzchni, bo ona nie jest widoczna, ona idealnie się rozchodzi po plastiku. I tu sobie podkładem, proszę bardzo, można malować po prostu bezpośrednio z flaszki, wlewamy z butelki do aerografu i malujemy sobie daną powierzchnię. Tu już się praktycznie kończy. Z bliska, no to wiadomo, tak nam poleci, tak? Więc proponuję, żeby jednak jak będziemy blisko, to trzeba wyczuć wtedy, żebyśmy nie zalali po prostu detalu tego, który jest
skrzydle na modelu. Skończyło się, proszę bardzo. Jest. Teraz aerograf. Płuczę sobie po prostu, mam butelkę przygotowaną z wodą. Wlewam sobie do kieliszka. Najpierw po prostu płuczę sobie kieliszek. Nawet w ten sposób. Tu, żeby mi się zlało. Teraz by się kawałek papieru przydało, żebym sobie wytarł. Wkładam sobie do tej komorki, tutaj, do uchwytu i po prostu biorę sobie na przykład pędzelek. Surface ma to do siebie, że on w miarę szybko zasycha, powiem Wam. Zostawia dość dużo, to jest dużo gęstsza farba. To jest mniej więcej konsystencja Surface'u jest w farbie przypominająca farbę Model. Kolor i no jest to nie jest farba w każdym razie. Proszę bardzo, wyczyściłem sobie aerograf, tu jeszcze sprawdzę. Warto sprawdzić to miejsce, odciągnąć igłę i sobie tutaj przemyć dyszę. Ze względu na to, że na wskutek wirowania ta farba też, czy tam surface, podkład odkłada się tutaj, tak? Więc ja na przykład często robię w ten sposób, że sobie odkręcam tą część aerografu i maluję, proszę zwróćcie uwagę. I tutaj zostaje po prostu, ja odciągnę i możemy sobie tak, albo delikatnie po prostu ręcznikiem to przetrzeć, jest czyścioch, albo patyczkiem z wacikiem, gdzie są patyczki z wacikiem. Albo po prostu mieć tego typu patyczek i na przykład sobie umyć również tutaj wnętrze, tak? Jak odciągniemy igłę, zobaczymy, że ona tu nie wystaje, to sobie tu czyścimy po prostu, tylko nie dopychamy. Najlepiej troszeczkę ten wacik ściągnąć i czyścić sobie aerograf. Teraz tak, mamy zapodkładowany, tak? Podkład działa, nie zapycha aerografu na tych parametrach, które podałem wcześniej, czyli 1 bar. I teraz tak, mam tutaj, proszę bardzo, pomalowane skrzydło, no było na szybko pomalowane. Ja się tutaj nie bawiłem z tym, bo chcę Wam pokazać w miarę możliwości jak najszybciej, żeby tutaj życie nam nie uciekło, po prostu jak malować. I teraz uwaga, wybrałem sobie dwie farby z serii R, właśnie Vallejo, Air War, no, czyli farby do lotnictwa i tutaj mamy do Waffen, Luftwaffe, tak? Kolory 40, od 41 roku, czyli bez tych, które we wrześniu zielonkawe takie były. Mieszamy sobie te farby i powiedzmy wybieramy sobie powiedzmy taki kamuflaż, tak? Bo to są akurat te dwie farby do tego kamuflażu. Czyli tu jest jakiś nocny myśliwiec przechwytujący, który po prostu ma mieć takie łaty. Czy chcecie, jeżeli chcecie, to mogę do Focke-Wulfa trzasnąć. Dobra, do Focke-Wulfa wezmę. I Focke-Wulf, o kurka wodna, ile tego jest? Wiecie co? Dobra, mamy szary. To weźmiemy sobie Dunkelgrün, brązowy, proszę bardzo, myk, ten, violet, coś tam, nie, to jeszcze coś innego jest. Dobra, ale weźmiemy dwie farby, weźmiemy tą brązową i zieloną, tak? Tu mamy jakiś green, proszę bardzo. RLM 81 i 82. Wziąłem taki jasny brąz i ciemny brąz. Dobra. Mieszamy farbę. Ja tych nie mieszałem. Żadnych ultra dźwięków nie używam. Mieszanek po prostu ręka czyni cuda. Czyli żadne przygotowane farby, posłuchajcie. I teraz tak, jak mamy na przykład przygotować te farby? Teraz tak,
można farby sobie przygotować w ten sposób, czyli bierzemy jakiś sobie pojemniczek plastikowy, w miarę śliski w środku i bierzemy sobie teraz tak, a nie, bo będziemy 1:1 malować, znaczy jeden. Biorę sobie tą farbkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no bo żeby też miał czym malować aerograf, tak? I teraz sobie wezmę, tu mam jasną kartkę, wypsikam to, co było. Myślę, że trochę za mało tej farby wlałem, ona nam się skończy. Tu nie ma co odliczać w tym momencie. Możemy sobie tak, zatkać delikatnie wylot. Podobno barbarzyństwo. Ale dobra. Ja jestem chłopak ze Śródmieścia Południowego. Przetestujemy farbę. Proszę bardzo. I tam powiedzmy mamy jakiś tam wzór na skrzydle, tak? Tutaj nam farba rozpyla się, bo jest to dość gęsta farba. Ale tą farbą można też malować cienkie linie. Tylko że trzeba się przymierzyć. I teraz tak, tu mamy jedną warstwę farby bezpośrednio z butelki wlaną do, posłuchajcie, szkoda, że tutaj nie narysowałem jakichś kresek, bezpośrednio wlaną, proszę bardzo. Jeżeli uważacie, że jest za bardzo rozmyty, trzeba zmniejszyć ciśnienie na spuście i po prostu sobie pomalować to. W zależności teraz tak, jaki efekt chcemy uzyskać, czy ma być ta farba transparentna, czyli taka jak tu, czy po prostu jedziemy, ma być ładny kolor powiedzmy, no to do gazu dodajemy i spokojnie sobie z takiej odległości mniej więcej malujemy. Możemy dalej malować, tak, żeby ten malowanie było. Teraz tak. Jeżeli chcemy sobie malować w ten sposób, no to sobie bierzemy. Teraz pamiętać trzeba, że będziemy nakładać jeszcze zielony, tak? Czyli tu sobie możemy pozwolić na rajdowanie tym kolorem. Możemy sobie tak malować. Proszę bardzo, to jest farba bezpośrednio z flaszki. Ten film, ponieważ nie umiem składać jeszcze filmów, wycinać, jest po prostu praktycznie live taki. Można cienkie kreski, można cienkie kreski. Więc czasami zastanawiam się, dlaczego niektóre osoby mają problem z Vallejo i mówią, że to jest błoto i że w ogóle im cuda na kiju się dzieją jakieś. Zatyka momentalnie, powiedzmy, aerograf, tak? Tu mamy transparentne. Więc sobie po prostu, tylko jak zrobimy sobie linię, no to wiadomo, z bliska będzie taki efekt, jak będziemy blisko malować, tak? Pamiętajcie, dysza 0,2. Więc tutaj warto sobie po prostu w ten sposób, bo to mamy kamuflaż duży, tak? Więc sobie tutaj malujemy w ten sposób. W zależności możemy sobie z daleka pomalować, tak? No bo widać, że tutaj kolory się, w zależności ile farby poleciało, tyle jest na danej powierzchni. Jeżeli chcemy, powiedzmy, żeby nam ta farba była jak najbardziej tutaj, no to z daleka, no to widzimy, co się dzieje, tak? Więc tu warto bliżej podjechać i mniej więcej następnie sobie rozprowadzać. Przede wszystkim większą dyszę, 0,3 przynajmniej. To jest skala 72. Teraz tak, no wypsikaliśmy to praktycznie. Tutaj mamy krycie, bardzo proszę, maksymalne. Takie jest maksymalne, cienka warstwa farby. Tak? Aż sam zobaczę w kamerce. No tak. Teraz tak, jeżeli chcemy takie transparentne krycie, ponieważ na przykład wpadliśmy na pomysł zrobienia sobie linii jakiś tam podziału, tak?
Biorę flamaster do na przykład plastiku, do CD i sobie robimy na przykład, tu jest jakiś tam statecznik, tak? Tu są jakieś klapki, powiedzmy, tu są jakieś inne rzeczy i mamy jakieś tam, powiedzmy, paski, tutaj coś mamy, tu coś mamy, tak, tu mamy jakiś znowu włas, cokolwiek, tak, no po prostu tutaj też coś mamy i przykładowo zrobiliśmy sobie albo aerografem te linie takie właśnie dzielące te płyty, albo sobie zrobiliśmy to flamastrem. I teraz tak, jeżeli chcemy mieć, teraz czy farba nie zaschła? Nie zaschła, spoko, to sobie po prostu na dany kolor z daleka malujemy tutaj, gdzie ma być kamuflaż, tak? To jest krycie prosto z butli. Jeżeli chcecie mocne krycie, mocniejsze, tu się widzę farba kończy, no to wiadomo, jedziemy po prostu w ten sposób. Możemy sobie też, powiedzmy, w ten sposób, o, się chyba skończyła farba, ale na przykład możemy sobie pocieniować dane fragmenty, rozjaśnić, na przykład białą farbą, jak tutaj mamy w skrzydle i koniec. Nie, jest jeszcze farba. Dobra. I tutaj sobie malujemy daną powierzchnię, tak? Jeżeli mamy na przykład połączenie farby, to sobie testujemy i cieniutką linią malujemy. To jest gruba linia. Chyba wystarczy tego. Przejdziemy do zielonej farby. Teraz trzeba dobrze wymyć kieliszek i aerograf, żeby ta farba idealnie nam spłynęła. Warto zrobić coś takiego, żeby nam farba się cofnęła z kanału, no bo tu mamy kanał, tak, pod spodem i warto sobie zatkać, puścić ten i żeby ta farba wyszła do końca, bo czasami zostaje ta farba gdzieś w kanaliku i nam może zatkać aerograf. No i teraz by się kawałek ręcznika przydał. Wycieram sobie ten kieliszek. Tam już jakaś normalnie muł się robi w środku i patrzę sobie, wlewam wody i ona błyskawicznie wyszła, tak? Mogę wziąć zmywacz do farb. Teraz bierzemy sobie zieloną farbę, czyli ten hell green. Jeszcze sobie wymerdam. Brązową farbę na chwilę obecną schowam. I wlewamy tak samo 1 do 1. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, 7 kropel. Przed malowaniem nie robimy czegoś takiego, że jak mamy zmienioną farbę, czy w ogóle dopiero farbę, warto sobie tutaj troszeczkę takiego, wzruszyć, wylać to, co było poprzednio i jak leci już nam ta farba, to sobie lecimy. No po prostu sobie w tym momencie sprawdzamy na podłożu. I delikatnie nakładamy, powiedzmy, pierwszą warstwę farby. Pamiętajcie, 0,2 jest. Się dopiero przepchała, jednak była tam trochę zatkany dysza. I woda dopiero to przetkała. I sobie powoli malujemy dany kamuflaż, tak?
bierzemy na tym szarym oczywiście możemy tu zrobić maskowanie, posłuchajcie, ale tu chodzi o to, że na razie pokazuję możliwość malowania 1 do 1, znaczy tutaj po prostu za dobrze mi to nie wyszło, nie podoba mi się to, co wyszło, ale to jest skutek po prostu, jeszcze woda została w aerografie. I to są twarde linie. Teraz sobie po prostu możemy z daleka uzupełnić tą kolorystykę, żeby nie była taka transparentna. Po prostu bierzemy sobie aerograf. Pamiętajcie, za mała dysza jest do takiego wzorkowania. Jest ona moim zdaniem za mała, ale ta dysza bardzo dobrze nadaje się po prostu do takich cienkich linii. Jak chcemy sobie coś namalować bardzo, bardzo takiego delikatnego. Pamiętacie, jak Wam pokazywałem Focke-Wulfa od IBG? To tu sobie można powtórzyć ten wzorek. Proszę bardzo. Tutaj mamy element, który po prostu możemy sobie pomalować ten, tylko że tu rozpryśnie. Przy takim ciśnieniu, o, jak weźmiemy tak, to nam oczywiście zostaje taki ślad dookoła. Więc nie proponowałbym w ten sposób, tylko sobie malować, bo oczywiście jak mamy dużą powierzchnię jakąś do pomalowania, no to jedziemy. Tylko jak będziemy tak jechać, to proszę zwróćcie uwagę na te krawędzie. Więc tutaj najlepiej jest, czy jest farba? Nie ma farby. A teraz polecimy sobie z drugą stroną. Ale musi teraz to wszystko przejść i zrobimy 2 części farby do 1 części rozcieńczalnika. O właśnie, jedna rzecz. Teraz widać to, co ja narysowałem tutaj, takie linie podziału, więc jeżeli weźmiemy samą farbą, będziemy malować, w zależności od odległości, możemy sobie oczywiście, to też jeżeli chcecie uzyskać cięty taki, żeby nie był rozmyty kamuflaż, no to wiadomo, że sobie można to zamaskować. Na przykład, pamiętacie, pokazywałem Wam ten masę plastyczną, więc możecie sobie, jeżeli chcecie rozpylony taki aerograf, nie znaczy ten kamuflaż, no to wiadomo, malujemy w ten sposób. Ale jeżeli mają być odcięte, no to używamy sobie plastelinki, tej masy, nie plastelinki. Wziąłem taki troszeczkę grubszy i tu będzie kompresor. 1 bar łamane na, tam było 15, tak? 15 PSI. 15 PSI. I teraz tak, pierwsza próba to będzie farba. Jedna farba do zera, po prostu tinera, tak? Tutaj. I jest ok. Druga próba, no to będzie wiadomo Vallejo R i zrobimy 2 do 1, czyli damy farba plus thinner. No i teraz proszę bardzo, bierzemy sobie
farbę. No co prawda mi została akurat czarna, no ale posłuchajcie. Nie takie rzeczy człowiek przeżywał. I teraz pokażę Wam, jak malować na przykład. Tu wziąłem właśnie te gumisie. Na drugim skrzydle właśnie Wam chcę to pokazać. To jest ten gumiś wielokrotnie używany, który nie twardnieje, jak niektórzy zarzucali. I biorę sobie teraz tak, do pojemniczka, bo jak komuś będzie za gęsto, ta farba bezpośrednio z flaszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, dobra, 10. Leci. Tu mamy thinner i nawet na 10 kropel damy raz, dwa, trzy, 4. Żeby nie była za rzadka ta farba. Czyli tutaj jest, gdzie jest mój pisak? Jest. Czyli daliśmy 12 do, o Jezu, ilu? 4, tak? 4. Farba thinner. Teraz biorę, no można sobie tak wymieszać, ale ja wezmę sobie pędzelek. Raz wymieszam w zbiorniczku. Jest bardzo rzadka farba. Używam tej gumy, maty gumowej. Dlaczego? Bo jak wyleję, to po prostu sobie ścieram to i nie mam śladu. Wezmę kawałek zmywacza czy rozcieńczalnika tak samo i nie mam nic uwalonego. I nie muszę na przykład papieru wyrzucać, tak jak niektórzy na przykład na gazecie malują. Wlewam sobie tutaj. O. Mam farbkę. Nie. O. Jeszcze sobie wymieszałem. I tu mam dużo większy komfort malowania, powiem Wam. Mogę oczywiście sobie tak malować. Ale mogę też w ten sposób. Ręka mi drży. I tu użyjemy twardego kamuflaża, czyli sobie weźmiemy tą plastelinkę. Powiedzmy, tu zasłonimy, przykleimy sobie w jakiś taki sposób fantazyjny, jak nam się podoba albo jak jest na instrukcji. O. Tu sobie tak samo weźmiemy, końcówkę zaznaczymy w ten sposób, na przykład. Dociskamy. I sobie malujemy. I tu sobie już po prostu obracamy. No tutaj jest czarny podkład, to możemy sobie malować, tylko warto się przyglądać, gdzie nam farba, gdzie żeśmy pomalowali. Możemy z daleka. Jest bardzo cienka chmurka. I teraz tak, zależy jaki efekt. Możemy poczekać, aż to sobie wyschnie ta farba, bo chcemy mieć cienką warstwę farby, czyli chcemy sobie tak mniej więcej, powiedzmy jak narysowaliśmy sobie jakieś tam linie podziału, tak? Powiedzmy. I chcemy, żeby nam te linie podziału zostały, to teraz możemy sobie porobić w ten sposób. Tak?
tu ciemniej zrobić, no bo tu mamy czarny ten podkład, tak? No i chcemy uwypuklić ten model. Te ślady, te linie możemy sobie pomalować wcześniej ciemniejszą farbą zieloną. Czy mam farbę? Mam farbę. I na przykład następnie w ten sposób sobie maluję i uwypuklam to skrzydło, tak, że widać po prostu to skrzydło, powiedzmy. I tutaj mam ciemną farbę, więc sobie jeszcze raz to pomaluję. Z daleka mogę oczywiście robić cienkie linie. Nie wiem, czy to będzie widać. Za cienkie mi nie wyszły tutaj, no ale po prostu tak jest. I teraz, jeżeli mam pomalować, powiedzmy sobie, drugi ten część kamuflażu, no to sobie tutaj od razu, powiedzmy, to odznaczam. Tak, że tu ma być kolejna część. I na przykład, jeżeli mamy kadłub tu wklejony, który jest po prostu, ma być szary, czyli tak, kadłub ma być w ten zygzak taki szary, to warto sobie zabezpieczyć wtedy ten kolor, ponieważ jak będziemy tak malować, to nam po prostu poleci na kadłub. I tu trzeba go zamaskować, na przykład taśmą. No trochę lipa zrobiłem z tym czarnym tutaj czarnym podkładem. Mamy. Pauzuję. Dobra, aerograf, posłuchajcie, mam umyty. Już sobie z zielonej farby. I teraz zrobimy taki myk, że pokażę Wam airbrush, właśnie ten Flow Improver, czyli to jest ten specyfik, którym po prostu opóźnia nam wysychanie farby. I do tego sobie wezmę tą strzykawkę, która mi nie wejdzie, oczywiście, ale palszość licho. Mam tutaj pojemniczek. Odlewam sobie tyle, ile trzeba. Widzicie, jest taka dziwna konsystencja tego płynu. Biorę sobie trochę do strzykwy. Resztę oddaję, co kryję w sobie. O. I teraz dajemy tak. Bierzemy brązową farbę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11. Zakręcamy. Dobra, powinienem to wyczyścić, ale nie wyczyszczę teraz. I teraz dajemy Flow Improvera. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Czyli tu dajemy trzecia próba. No to mamy tam Vallejo Air. Dwie części. No tak naprawdę to posłuchajcie, 2 do 1. I tu jest farba plus flow. Jeżeli walniecie 2 krople za mało, 1 kroplę za mało, posłuchajcie, nie powinno być żadnych problemów. Pędzelek. Farba jest dużo rzadsza. I po co nam ten Flow Improver? Flow Improver jest rozcieńczalnikiem w pewnym sensie, ale również jest opóźniaczem przede wszystkim farby. I teraz właśnie chodzi o duże modele. Tam, gdzie długo malujemy, mamy kupę farby,
to wtedy nawet sobie wlać, w zależności od swoich potrzeb, czy to ma być dobrze kryty, czy nie. Teraz sobie bierzemy, wypsikujemy to, co mieliśmy poprzednio w aerografie. Mamy farbę transparentną. Czyli jak będziemy malować coś długo, to ta farba i trzeba ładnie tak mniej więcej środek, a potem jeździć od krawędzi do krawędzi. I tutaj po prostu, jeżeli widzimy, że nam odpowiednio pokryła, nie ma takich plam, powiedzmy właśnie odmazania, tak jak tu właśnie Wam pokażę. Możemy sobie po prostu fajnie to wszystko, widzicie, pogrubić tutaj. Sprawdzę, czy dobrze leci. Jest ok. On nam dłużej będzie schła troszeczkę ta farba, no ale no po prostu no modelarstwo to też cierpliwość jest, tak? Trzeba dać farbie też wyschnąć. Jest brązowy. Wiecie, że lepiej to na ekraniku kamerki widać niż ja widzę? I teraz sobie przykładowo odkładam na chwilę. Jest tam farba, wszystko cacy pięknie. Delikatnie zdejmuję. Tak, delikatnie miało być. Ok. No mam tutaj te ślady po tej masie, one tak wyglądają. No i teraz sobie powiedzmy, biorę tą brązę, jakby było na szarym, to by było dużo lepiej. Jest. A jeżeli nie chcemy, żeby nam zalało, powiedzmy, tą część ładnie pomalowaną, to sobie mniej więcej obklejamy tu, gdzie ma być ten kamuflaż. Zostawiamy trochę farby tej zielonej, bo nigdy nie zrobimy w ten sposób, że nam to wszystko ładnie wyjdzie. Tu warto dalej pozrobić. Więc to głównie jest, jeżeli skala 1,72 na przykład malujemy brytyjskie modele, no to sobie tutaj bierzemy, możemy więcej tej farby zielonej zostawić, żeby to było ładnie połączone. Cyk. Kurczę, klei mi się, powiem Wam. Dobra. Dociskamy. I maziamy po prostu. Tu farba jest. Poczekajcie. O. Niech się ona ożywi. Tu sobie ładnie zajeżdżamy. Maluję. O, dobra.
Jest? Jest. Mamy, posłuchajcie, ery, dwie farby, jeden flow improver. Możemy sobie w tym momencie po prostu cieniować model, dane elementy. Możemy też linie malować. Możemy sobie taki dziwny kamuflaż też malować. Na przykład tak jak Włosi używali. Można sobie ten taki, co jest na Focke-Wulfie. Można? Można. Farba się skończyła. Może tu jeszcze będę trochę domalował. Jeszcze posłuchajcie, zostały nam farby, uwaga, żółta, czerwona, niebieska. Najgorsze farby, które bardzo słabo kryją i trzeba je pomalować kilkukrotnie i zależy, jakiego używamy właśnie podkładu. Czy to będzie czarny, zaraz pomalujemy szarym i wrócimy do tematu. Czasami mamy do pomalowania jakiś tam element, który ma być albo żółty, czerwony, biały oczywiście lub niebieski. Ale właśnie pokażę Wam te kolory, na czym to polega. Ja sobie w międzyczasie, jak tutaj schła farba, co prawda tutaj za mocno przydeptałem i farba mi zlazła, no bo jest za świeża jeszcze, to właśnie za pomocą po prostu maskowania, ale tutaj jest po prostu najbardziej proste maskowanie, jakie może być. Po prostu wziąłem kawałek kartki, dokładnie tej, coś się przykleiła? Przykleiła się. Jeżeli mamy na przykład namalować jakiś element, który ma być po prostu innego koloru i to takiego żywego, na przykład żółtego, to warto sobie ten element zostawić, posłuchajcie, zamaskowany i zapodkładowany na przykład białą farbą. Ja biorę tutaj po prostu Vallejo R71002 Medium Yellow. Tu jest jeszcze, to tak, bo miałem pomalować. I sobie malujemy, tutaj zapodkładujemy. Tu się rozpyla ta farba, ale to mamy w nosie. W tym momencie chodzi o szybkie zapodkładowanie, pokrycie tej karty. Co ja gadam karty? Tego skrzydła. I tu był tak samo bezpośrednio wlany, posłuchajcie, podkład. Teraz sobie szybko wymyję. Podkład jest tą rodzajem farby, która potrafi zostawić nam jakieś farfocle, tak powiem, w zbiorniku. I widzicie, tutaj zostaje takie coś, co dobrze jest po prostu wyjąć, żeby nam te grudki, bo jak zapomnimy umyć, to żeby te grudki nam po prostu nie zapchały dyszy. Nie, idealnie. Dobra, wlewam wody, cofamy dyszę, wylewamy, siup. Dobrze? Jedzie? Jedzie. I teraz sobie biorę żółtą farbę. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam nieważne. Tu jest tylko i wyłącznie farba. A z drugiej strony wyszło tak.
tylko po prostu tu palcem przycisnąłem za mocno i farba zdjąłem palce. I na przykład, jeżeli byśmy malowali bezpośrednio, powiedzmy, teraz wysikamy to, widzicie, ona jest przezroczysta, ta farba, praktycznie jest bardzo słabo kryjąca i wszystkie te kolory po prostu są masakrycznie, czekajcie, bo coś przytyka po tym podkładzie, dobra, i jak będziemy malować, przykładowo tak, no widzimy, tu jest żółty, a tu nie hu. I wtedy warto sobie przykładowo to skrzydło właśnie, pomalowane powiedzmy jasnym kolorem, pomalować sobie raz, zostawić diabły i pomalować drugi i tak, żebyśmy uzyskali efekt, który po prostu chcieliśmy. Bo tak jak właśnie wam pokazałem, tu jest straszna lipa, nie? Byśmy musieli to tam n-ty raz malować, żeby ta farba pokryła, a ona nie za bardzo. I dlatego elementy, które chcemy malować później jasnymi farbami, a już nie mówiąc o tym czerwonym, niebieskim i tak dalej, warto sobie zamaskować wcześniej podkładowo. Taśmą na przykład maskującą, taśmą. No chyba, że macie taki duperel do pomalowania, który ja mam w tej chwili, tak? My odstawiamy, proszę bardzo, jest. Oczywiście, jeżeli to jest wasz kolor, który chcecie uzyskać, no to zostawiacie. Jak nie, to zostawiacie maskowanie i sobie malujecie dalej. Kurczę, jakie to jest wszystko świeże jeszcze. Ewentualnie tak, możemy bawić się też, posłuchajcie, w czerwony kolor. Bez rozcieńczacza. Cztery. Vallejo Air. Sama. Jedna część farby 0. I jest ok. Maluję. Po prostu te farby same malują. Biorę czerwoną farbę teraz. Ja sobie wypsikam teraz ten yellow. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Dobra, dajemy 5, bo może będziemy chcieli 2 warstwy sieknąć. Bez, coś się rozlało gdzieś, nie wiem co. I mamy coś takiego. No jak będziemy chcieli pomalować coś, no to wyjdzie nam lipa. Więc teraz właśnie trzeba zrobić coś takiego. Na żółtym zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Bo są samoloty, które musimy tak pomalować. Możemy sobie tak samo malować cienkie linie. Tak? Sama farba. A to jest, posłuchajcie, farba Rojo, a nie, to może to normalną cenę. Scarlet Red. Szkarłatna czerwień. Mamy. Można. Co, aż farbą się uwaliłem. Można. Teraz tu.
Mamy bardzo ciemną farbę na czarnym podkładzie w dodatku. Możemy to sobie położyć. To na przykład... Dobra, więcej potrzebujemy pomalu. Nie w ten sposób kładziemy oczywiście. Ja Wam pokazuję, że to jest sama farba Vallejo, wlana prosto z butelki, tylko i wyłącznie wymieszana. I zobaczcie, ona jest normalnie cały czas maluje, nie gęstnieje, nie rozpyla mi się. Tak, bo rozpyli mi się, ale jak walnę tak. Mamy czerwień, 3 warstwy, delikatne, raz, o, tutaj. Delikatne 2 i 3. Jeżeli rozcieńczymy tą farbę, czyli damy na przykład rozcieńczalnika, i tu na tych farbach trzeba dobrze wymyć aerograf. To była sama woda, a skrzydło mi się odkleiło już po tych wszystkich cudowaniach z nim. Musiałem szybko przykleić. Oczywiście bierzemy serwetkę. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi odważycie się na eksperymentowanie z farbami. Nie będziecie się bać. Posłuchajcie, warto wziąć sobie na początku farbę, ustawić sobie aerograf, czyli tutaj ja sobie wezmę, jeszcze raz Wam wszystko napiszę. Uwaga, po pierwsze primo, ciśnienie. Jeden bar, czyli 15 PCI, tak? PCI. Jest gitara. Kompresor. Kompresor z dodatkową butlą, tak? Czyli tu mamy nóżki, tak? Z butlą tą dodatkową. Aerograf. Fine Art 180X 0,2 dysza. Już nie będę tego przedłużał dalej, posłuchajcie, bo to obłędu dostaniemy. Proporcje mieliście po prostu z butli 1:0, ok. Na tych ustawieniach, tak? Następne proporcje. 2 części farby, 1 thinner lub flow.
Można dać mniej, można dać 3 na przykład do 1 i będzie tu ok, tu ok. Możecie po prostu na przykład jak dacie 10 kropel, możecie dać na przykład 4, 5, tak? Wszystko zależy też od, posłuchajcie, trzeba zwracać jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli farba jest zleżała, ona leży już u Was, stoi tak, od metra czasu, trzeba ją dokładnie wymieszać. Jeżeli znajdziecie tutaj takie rozwarstwienie, to po prostu 2-3 kulki tu trzeba ugniatać, żeby ona się ruszyła i potem długo mieszać. Macie pytania? Dawajcie, poproszę. O! Suby. 2. Lajki. 3. Comments. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem Wam. Jeżeli tak, napiszcie. Jeżeli macie dalej problemy, piszcie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was. Bohaterami dzisiejszego były Vallejo R, Aerograf Fine Art. Teraz go muszę trochę domyć. Ja. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.